Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Wasze sugestie uruchomiliśmy tłumaczenia na język angielski moich filmów. W dzisiejszym moim filmie opowiem Wam o walkach oddziałów partyzanckich na Zamojszczyźnie, które zaczęły się wtedy, gdy Niemcy zaczęli wysiedlenia polskiej ludności Zamojszczyzny. Opracowany w 1941 roku w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa III Rzeszy Generalny Plan Wschodni miał zapewnić Niemcom przestrzeń życiową na wschodzie. Opracowanie tego planu miało ścisły związek z ideologią narodowego socjalizmu, która zakładała panowanie niemieckiej rasy panów. W ramach Generalnego Planu Wschodniego Niemcy zamierzali stworzyć 3 wielkie marchie przesiedleńcze. Na północy, w rejonie Leningradu, pomiędzy Narwią a Niemnem oraz na Krymie i Chersoniu. Pomiędzy tymi marchiami miały zostać również utworzone bazy osadnicze usytuowane wzdłuż głównych szlaków drogowych i kolejowych. Zamojszczyzna została wybrana jako teren doświadczalny w realizacji Generalnego Planu Wschodniego. Niemcy zamierzali wysiedlić z Zamojszczyzny 300 wsi, a na miejsce wysiedlonych mieszkańców sprowadzić niemieckich osadników. W celu wykonania całej operacji stworzono specjalną ekspozyturę Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa z siedzibą w Zamościu. Kierowanie całą operacją powierzono Hermanowi Krumejowi, szefowi centrali przesiedleńczej w Łodzi, oraz Odilo Globocnikowi, szefowi SS i policji w dystrykcie lubelskim. To właśnie siły SS i policji miały wziąć na siebie główny ciężar przeprowadzenia tej operacji. Akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie zaczęła się dokładnie w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku. W pierwszym jej etapie, który trwał do końca grudnia 1942 roku, Niemcy wysiedlili 60 zamojskich wsi, w których mieszkało prawie 30 000 ludzi. W drugim etapie, który trwał od 15 stycznia do marca 1943 roku, Niemcy wysiedlili kolejne 63 zamojskie wsie. Mieszkało w nich 21 000 ludzi. Na miejsce mieszkańców wysiedlonych wiosek Niemcy sprowadzili około 10 000 niemieckich osadników. Stosowali przy tym zasadę, aby wioski zamieszkałe przez niemieckich osadników zostały otoczone kordonem wiosek zamieszkałych przez ludność ukraińską. Miało to chronić niemieckich osadników przed atakami polskich partyzantów, ale to wzmacniało również polsko-ukraiński konflikt na Zamojszczyźnie. Akcja wysiedleńcza trwała według precyzyjnie zaplanowanego scenariusza. Mieszkańców wiosek, które miały zostać wysiedlone, spędzano w określone miejsce, skąd transportowano ich do obozów przejściowych. Tam byli poddawani selekcji według 4 kategorii. Ci, którzy zostali zaliczeni do pierwszej i drugiej kategorii, mieli zostać zniemczeni. Tych, których zaliczono do kategorii trzeciej, mieli pracować na rzecz III Rzeszy. Natomiast tych, których zaliczono do kategorii czwartej, postanowiono skierować do obozów koncentracyjnych. Ostra zima, jaka panowała na przełomie 1942 roku i 1943 roku oraz zwierzęce warunki transportu wysiedlonych sprawiły, że wielu z nich zmarło, zanim jeszcze dotarło do celu. W sposób szczególny dotyczyło to
dzieci. W czasie trwania akcji wysiedleńczych Niemcy dopuszczali się masowych zbrodni. Zbiorowe egzekucje były na porządku dziennym. Wsie, w których dochodziło do oporu, Niemcy pacyfikowali, niejednokrotnie paląc je razem z mieszkańcami. To wszystko wywołało na Zamojszczyźnie opór zbrojny. Zamojskie oddziały Armii Krajowej i batalionów chłopskich przystąpiły do akcji odwetowych przeciwko Niemcom. Dochodziło do wielu zaciętych bitew i potyczek. Między innymi oddziały zamojskie Armii Krajowej IBH stoczyły 27 grudnia 1942 roku bitwę pod Wojdą, a 1 lutego 1943 roku pod Zaborecznem. Oddziały polskiej partyzantki podpalały również wsie zasiedlane przez niemieckich osadników. Niemcy zostali zaskoczeni skalą tak wielkiego oporu na Zamojszczyźnie i dlatego walki z oddziałami partyzanckimi na Zamojszczyźnie zostały przez nich nazwane Zamojskim Powstaniem. W marcu 1943 roku Niemcy przerwali wysiedlenia mieszkańców Zamojszczyzny. Było to związane z pogarszającą się sytuacją na froncie wschodnim. Kolejny etap Zamojskiego Powstania zaczął się w czerwcu 1943 roku, kiedy Niemcy rozpoczęli operację o kryptonimie Werwolf. Niemcy zaangażowali do niej znacznie większe siły niż w poprzednich miesiącach, między innymi żandarmerię, jednostki liniowe Wehrmachtu oraz oddziały ukraińskiej policji pomocniczej. Te wszystkie siły dysponowały bronią pancerną. Bardzo często zdarzało się tak, że niemiecka artyleria przez kilka godzin ostrzeliwała wioski, w których dochodziło do oporu. Wobec tak ogromnej przewagi przeciwnika zamojskie oddziały partyzanckie zostały zmuszone do opuszczenia terenu, gdzie trwała operacja Werwolf. W czasie operacji Werwolf Niemcy wysiedlili kolejne 173 zamojskie wsie. Mieszkało w nich prawie 200 000 mieszkańców. Ale w lipcu 1943 roku Niemcy zawiesili realizację operacji Werwolf. Gros sił, która brała w niej udział, została skierowana na front wschodni. Dzięki temu na Zamojszczyznę mogły powrócić oddziały partyzanckie. Po jakimś czasie znowu doszło do walk ze stacjonującymi tam Niemcami. Ale te walki nie były już tak intensywne i na taką skalę, jak było to wcześniej. Ale nie był to koniec Zamojskiego Powstania. Wiosną 1944 roku do akcji na Zamojszczyźnie przystąpiła Ukraińska Powstańcza Armia. UPA zamierzała oczyścić Zamojszczyznę z polskiej ludności. W trakcie podjętych działań dopuszczała się wielu zbrodni. W kontrakcji działania podjęła również polska partyzantka i doszło do bardzo intensywnych walk, zwłaszcza we wschodniej części Zamojszczyzny. Ale w czerwcu 1944 roku Zamojszczyzna stała się terenem kolejnych wielkich niemieckich operacji pacyfikacyjnych, oznaczonych kryptonimami Sturmwind I i Sturmwind II. Miały one ostatecznie oczyścić Zamojszczyznę z oddziałów partyzanckich, które stacjonowały wówczas w rejonie Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich. Znowu doszło do bardzo intensywnych walk na Zamojszczyźnie. Kulminacyjnym punktem tych walk były bitwy na Porytowym Wzgórzu 14 czerwca 1944 roku i pod Osuchami w dniach 25 i 26 czerwca 1944 roku. W efekcie tych wszystkich walk Niemcy rozbili większość działających na Zamojszczyźnie oddziałów partyzanckich. Dramat Zamojszczyzny trwał do
lipca 1944 roku, gdy na te tereny wkroczyła sowiecka Armia Czerwona. Zamojskie powstanie to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń, jakich doświadczyli Polacy w czasie II wojny światowej. Swoistym symbolem tego tragizmu jest los prawie 30 000 wysiedlonych z Zamojszczyzny dzieci. Kilkanaście tysięcy z nich trafiło do III Rzeszy, gdzie zostało zniemczone. Tylko około 800 z nich po wojnie mogło wrócić do swoich rodziców. Pozostałe kilkanaście tysięcy wysłano do obozów koncentracyjnych. Jeszcze 10 lat temu o zamojskim powstaniu nie wiedział nikt w Europie i na świecie. Po raz pierwszy zachodni odbiorca usłyszał o zamojskim powstaniu w lutym 2011 roku za sprawą niemieckich gazet. Otóż w lutym 2011 roku do zamojskiego Skierbieszowa przybył ówczesny prezydent Niemiec Horst Keller. Okazało się, że Keller urodził się właśnie w Skierbieszowie. Rodzina Kellerów przed wojną mieszkała w rumuńskiej Besarabii, ale potem została repatriowana do III Rzeszy. Gdy na początku 1943 roku Niemcy zaczęli ściągać na Zamojszczyznę niemieckich osadników, Kellerowie trafili do Skierbieszowa. To właśnie tam, dokładnie 22 lutego 1943 roku urodził się niemiecki prezydent. I to było powodem jego wizyty w Skierbieszowie. Ale gdy Keller pojawił się w Skierbieszowie, wraz z nim pojawili się niemieccy dziennikarze. I Keller opowiedział im swoją własną historię, a oni opisali ją w niemieckich gazetach. To właśnie dzięki temu świat po raz pierwszy dowiedział się o zamojskim powstaniu. Szanowni Państwo, w następnym moim filmie opowiem Wam o tym, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w okupowanej przez Niemców Polsce. Ten film zatytułowałem Boże Narodzenie 1939. Drodzy widzowie, bardzo dziękuję Wam za wszystkie wpłaty, jakie wpłynęły na konto kanału Zakazane Historie. Dziękuję Wam również za wszystkie recenzje i uwagi. Chciałbym rozwijać kanał Zakazane Historie, aby lepiej spełniać Wasze oczekiwania. Dlatego właśnie proszę o dalsze wspieranie kanału Zakazane Historie. Wszystkie szczegóły dotyczące możliwości dokonania wpłat znajdują się w opisach pod moimi filmami. Drodzy widzowie, jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.